Witam wszystkich na moim kanale, na kanale Zdrowie i My, na którym tradycyjnie poruszam kwestie wszystkich chorób cywilizacyjnych. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny temat insulinooporności, ponieważ z tym tematem wiąże się dosyć dużo zagadnień dodatkowych, więc wydaje mi się, że ten stosunkowo duży procent ludzi, których dotyka problem insulinooporności, będzie z zainteresowaniem słuchać tego, co mam do powiedzenia. Dlatego, że jeśli do tej pory byłeś pod kontrolą dietetyka czy diabetologa i nic się nie zmieniło z Twoim zdrowiem, to znaczy, że chyba czas zrewolucjonizować swoje działania, może zrewidować będzie lepiej to brzmiało, dlatego że Albert Einstein już jakby określił, że robienie wciąż tego samego i za każdym razem oczekiwanie innych rezultatów jest szaleństwem. A więc dlaczego w ogóle posługuje się tego typu retoryką? Chodzi o to, że w przestrzeni takiej porad udzielanych właśnie przez dietetyków czy diabetologów raczej dąży się do tego, żeby nakłaniać ludzi do jedzenia małych porcji, a często. No, wybaczcie mi, moi mili, ja nie powinienem tutaj bardziej eleganckiego języka używać, ale no nie mogę powstrzymać się przed określeniem, że większej głupoty w życiu nie słyszałem. Jeżeli masz cukrzycę i zamierzasz ją według wskazówek diabetologii utrzymywać w ryzach, czyli pod tak zwaną kontrolą, to być może jest to jakiś sposób, ale nie ma nic lepszego niż w sposób stosunkowo łatwy tą cukrzycę, jeśli oczywiście jest to cukrzyca drugiego typu, po prostu wyleczyć. I jakby wyleczenie insulinooporności jest pierwszym krokiem do tego, żeby właśnie to zrobić z cukrzycą drugiego typu. No ale do rzeczy, moi mili. Żeby zrozumieć, z czego w ogóle to się wszystko bierze, musimy prześledzić, co się dzieje z wszystkim, co wkładamy do buzi celem konsumpcji. Otóż to wszystko już na poziomie jamy ustnej jest poddawane enzymom i zamieniane jest przez cały układ pokarmowy. Oczywiście na poziomie jamy ustnej są to amylazy ślinowe i rozkładają głównie właśnie skrobie, czyli ten cukier złożony. Niemniej jednak cały nasz układ pokarmowy zamienia wszystko, co zjadamy, do glukozy. Zamienia w glukozę, może tak będzie fajnie. Wszystko oczywiście oprócz błonnika, oprócz minerałów, oprócz witamin i tak dalej. Cała reszta jest zamieniana do glukozy i teraz na tym etapie już jest wydzielana przez trzustkę insulina. Insulina to jest taki hormon, który odpowiada za wprowadzenie glukozy do komórek. W tych komórkach, ponieważ glukoza jest głównym, podstawowym środkiem energetycznym naszego organizmu, musi się dostać do komórek i jest to możliwe tylko dzięki receptorom insulinowym, które uwrażliwiają się na obecność insuliny, otwierają transporter glukozy, która dostaje się do wnętrza komórki i tam w 3 krokach oddychania komórkowego ta glukoza jest zamieniana w energię, czyli w adenozynotrójfosforan. Wygląda to u zdrowego człowieka tak, że są to 3 kroki oddychania. Pierwszy odbywa się w cytozolu, jest to glikoliza, a drugi jest cyklem Krebsa i drugi wraz z trzecim krokiem odbywa się w mitochondriach, które są taką fabryką produkującą 90% energii komórkowej. Jak to wygląda? Otóż w pierwszym kroku z jednej cząsteczki glukozy powstają 2 cząsteczki ATP, czyli adenozynotrójfosforanu i 2 cząsteczki pirogronianu. Te 2 substancje, trafiając do mitochondriów, są poddawane właśnie w cyklu Krebsa i w trzecim kroku oddychania komórkowego takiej obróbce, że powstaje z tego aż 36 cząsteczek ATP, czyli adenozynotrójfosforanu. To jest taki wymiennik energetyczny, koenzym, no coś, co porusza nasze mięśnie. Każdy, kto ma kontakt z siłownią, na pewno wie, o czym ja mówię, ale dzisiaj można te wszystkie rzeczy bardzo łatwo wygooglować. Co się dzieje, moi mili? Otóż, jeżeli struktura naszej diety jest zbyt bogata w węglowodany, to jest to równoznaczne niemal z powiedzeniem, że jest zbyt wysoko energetyczna ta dieta.
a nasze komórki mają zapotrzebowanie na energię w stopniu niezbędnym im do funkcjonowania. I po pokryciu jakby niezbędnego zapotrzebowania w glukozę, czyli wyprodukowanie później z tego energii, zamykają swoje receptory insulinowe i niestety we krwi zostaje nam i insulina, i glukoza, która nie potrafiła się do tych komórek dostać, ponieważ one już jakby były w cudzysłowie napełnione. Dalej, ponieważ przedłużająca się obecność cukru i tutaj tak jak w wielu innych przypadkach wyniki badań laboratoryjnych, które służą lekarzowi do oceny stanu zdrowia pacjenta, niezbyt nam przysłużą się, ponieważ akurat tu nie chodzi o to, żeby zbadać bezpieczny poziom cukru i określić, czy ktoś ma cukrzycę, czy też później poziom insuliny i czy to jest insulinooporność, ponieważ obecność przedłużająca się cukru nawet w niższych ilościach uniemożliwia aktywność, właściwie wyłącza aktywność dwóch bardzo ważnych enzymów. Jest to syntaza tlenku azotu i syntaza kwasów tłuszczowych, które są konieczne do podziału komórek śródbłonka, czyli tych komórek, z których składa się cały nasz układ krwionośny. Co to oznacza? Że jeżeli mamy dietę bogatą w węglowodany, może za bogatą w węglowodany, to później rodzą się z tego tylko same problemy. Po pierwsze, ta przedłużająca się obecność cukru prowadzi do degeneracji naczyń krwionośnych. Czyli innymi słowy, tętnice, które doznają mikropęknięć, one są potem naprawiane płytką cholesterolową. Oczywiście tutaj medycyna z jakiegoś niewiadomego mi powodu odwraca w ogóle przyczynę i skutek, bo mówi, że to w wyniku cholesterol i płytka miażdżycowa powstaje właśnie w wyniku złej diety. No coś w tym jest, ale nie jest, to jest akurat odwrotnie, czyli w wyniku złej diety powstają mikropęknięcia w tętnicach, stąd też dlatego blaszka miażdżycowa odkłada się tylko w tętnicach, a nie w żyłach. Natomiast w ogóle generalnie naczynia krwionośne ulegają degradacji, co bardzo często widać szczególnie w kończynach dolnych, w okolicy stawu skokowego czy w okolicy łydki. Pojawiają się wybroczyny, żylaki, pajączki tak zwane. To już jest sygnał, że nasz układ krwionośny trochę jest osłabiony, a dzieje się to głównie tam, dlatego że w nogach mamy najwyższe po prostu ciśnienie krwi. I to jest jakby jeden powód, natomiast ponieważ obecność cukru jest równoznaczna w pewnych poziomach z cukrzycą, to nasza wątroba zabezpiecza nas w sposób następujący. Otóż zamienia tą glukozę, która jest wolna w naszej krwi, w glicerydy, czyli w tłuszcz. Jest to możliwe dlatego, że tłuszcz i cukier to jest dokładnie jedno i to samo, to znaczy składa się z tych samych pierwiastków, czyli z węgla, wodoru i tlenu, a to znaczy, że tylko różni się kształtem cząsteczki, bo w przypadku tłuszczu są to łańcuchy węglowe, na którym ta cała reszta jest jakby umocowana. Cząsteczki węglowodanów prostych, czyli tych węglowodanów, przepraszam, są bardzo mocno rozbudowane w przestrzeni, więc te długie wiązania bardzo umożliwiają łatwy dostęp do enzymów, stąd też dużo szybciej się rozkładają. Ale generalnie jest to samo, więc wątroba nas ratuje przed cukrzycą drugiego typu, zamieniając nadmiar glukozy w glicerydy. No, ale niestety z insuliną nic się nie dzieje, dlatego że nie ma jak jej zamienić i w co. Ona musi automatycznie sama jak gdyby się zużyć, czyli jej poziom stopniowo będzie opadał wtedy, kiedy już nie będziemy mieli sygnału, że jest w naszej krwi cukier. Niestety, między innymi w wyniku tych świetnych porad wujka Dobra Rada, który mówi, żeby jeść często i mało, cały czas pojawia się jakaś żywność, czyli glukoza, czytaj, w naszej krwi, a więc ta insulina nie ma szansy nigdy spaść. No i to jest nasz poważny problem, dlatego że cukier jako zagrożenie dla naszego organizmu jest błyskawicznie zamieniany w glicerydy lub przedostaje się poprzez zwiększone dawki insuliny, jednak tam jest dopychany w cudzysłowie kolanem do tych komórek i powoduje, ta wysoka insulina powoduje stosunkowo szybkie spadki glukozy
z małych porcji jedzenia. Czyli jeżeli skorzystam z takich rad i będę jadł dosyć często i małe porcje, to cierpiąc na insulinooporność, ciągle będę miał do czynienia z głodem, ponieważ te małe porcje jedzenia będą dostarczały stosunkowo niską ilość glukozy, a insulina będzie ciągle ten cukier zbijać, a uczucie głodu powstaje tylko wtedy, kiedy spada nam poziom cukru. No i mamy jakby zamknięcie w kole, czyli tak, jem coraz mniejsze porcje jedzenia, trzustka nauczyła się reagować dość mocno na obecność cukru, bo to jest cały czas ten może nie tyle wróg, ale ten czynnik, z którym ona walczy, żeby nas ten cukier nie działał na nas destrukcyjnie i nie powodował cukrzycy drugiego typu. I my ciągle jesteśmy głodni, jemy coraz mniejsze porcje jedzenia, czyli podjadamy, spada nam cukier w wyniku insuliny i znowu jesteśmy głodni, znowu podjadamy i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, gdzie tu jest miejsce na spalanie tłuszczu? Otóż, żeby nasz organizm mógł sięgnąć po zapasy energii, które mamy odłożone w tkance tłuszczowej w postaci glicerydów, niestety insulina musi spaść do bardzo niskiego pułapu. We krwi może być tylko albo insulina, co świadczy o obecności cukru, czyli nie potrzeba spalać tłuszczu, albo glukagon. Glukagon to jest antagonistyczny hormon do insuliny, wydzielany również przez trzustkę i wydzielany tylko wtedy, kiedy insulina jest na bardzo niskim poziomie. Czyli u zdrowego człowieka wygląda to tak, że jeżeli się najadłem i stopniowo w ciągu dnia spalam cukier, to spada mi cukier we krwi i spada mi poziom insuliny. I kiedy spadnie do pewnego granicznego momentu, a ja nie dostarczam następnej porcji jedzenia, by powstała znowu z tego glukoza, organizm musi sięgnąć po jakąś formę energii, no bo kończy się paliwo w postaci glukozy i wtedy trzustka dopiero wydziela glukagon, który sięga właśnie po nasze rezerwy trójglicerydów, zamieniając to w energię. Oczywiście, jeżeli mam insulinooporność, to niestety ten proces jest niemożliwy, dlatego że trzustka nigdy nie wydzieli glukagonu, kiedy we krwi obecna jest insulina. No ale z czegoś ten organizm musi żyć, czyli skądś energię musi pobierać. I w tym wypadku następuje taka, no nazwijmy sobie taki myk, czyli organizm sięga po własne białko, czyli po mięśnie. Żeby to było możliwe, muszą być wydzielone hormony proteolityczne, enzymy proteolityczne, przepraszam, ale do tego potrzebny jest hormon przynajmniej kortyzol, czyli nadnercza wtedy wydzielają kortykosteroidy, z których kortyzol jest głównym hormonem umożliwiającym czerpanie energii z białka. No ale redukując własne mięśnie, jak gdyby zaburzamy proporcje między mięśniami a tłuszczem, a pamiętajmy, że tylko mięśnie są głównym spalaczem i glukozy, i tłuszczu. Oczywiście pomijam specjalnie mózg, ale tylko dlatego, że mózg, który działa tylko na glukozie, ma swój własny glikogen, to jest zapasowa forma glukozy i nigdy nie dzieli się tym glikogenem z mięśniami, więc spokojnie głowę możemy pominąć w tym energetycznym rozrachunku. No i teraz, moi mili, co z tym wszystkim zrobić? No oczywiście, kiedy zaczynasz mieć podejrzenia i idziesz na badania, robisz sobie krzywą cukrową, badania insuliny, no i mamy do czynienia tutaj znów z czymś, co ja określam, że nie do końca jest nam przydatne, więc możesz sam sobie zrobić na sobie takie doświadczenie, nie musisz iść na badania, pobierać krwi i tak dalej. Na czym ono polega? Może nie, jeszcze inaczej. Może jak interpretowane są te wyniki? Otóż po takich wynikach mamy do czynienia z jakąś wartością, czy cukru posiłkowego, czy też insuliny po wypiciu tych 80 mg glukozy i następuje taki moment, w którym jeśli wynik plasuje się blisko granicy normy, ale pod kreską, to mówimy, że tej insulinooporności jeszcze nie ma. Ale jeżeli on już jest tuż nad kreską, to raczej lekarz nam sugeruje, że mamy do czynienia z insulinoopornością, trzeba coś z tym robić. I jest to bardzo dziwne, bo wtedy też
bardzo często, nawet kiedy jeszcze nie ma podwyższonych poziomów cukru, a jest podwyższony poziom insuliny, lekarz przepisuje metforminę, co wydaje mi się co najmniej dziwne, ale nie chciałbym teraz o tym rozmawiać, dlatego że bardzo często ta metformina prowadzi do hipoglikemii i się zaczyna cała jazda. Wróćmy jednak do tematu. Na czym to wszystko polega? Polega na tym, że możesz sobie sam czy sama ocenić, czy masz do czynienia z insulinoopornością, czy nie. Potrzebny jednak do tego jest pewien obiektywizm, dlatego że to doświadczenie polega na tym, że jeżeli w sposób obiektywny ograniczam ilość kalorii podawanych dobowo, przyjmowanych dobowo i nie mogę schudnąć, na przykład niech to będzie 1200-1000 kalorii i nie ma w ogóle mowy nie drgnie mi ta waga, no to mam insulinooporność. To jest bardzo proste. Nie muszę robić żadnych badań. Oczywiście o ten obiektywizm nie zawsze jest łatwo, dlatego że wywiady, które jakby przeprowadzam z pacjentami, pokazują, że raczej ludzie mają tendencję do subiektywnej oceny tego, co jedzą. Bardzo często mówią, że oj, bardzo zdrowo się odżywiam. A kiedy mówię, że trzeba wyeliminować na przykład pieczywo, ale ja piekę sam chleb, bardzo zdrowy, no to już jest takie zupełne niezrozumienie tematu. No ale do rzeczy. Kochani, co z tym w ogóle zrobić? No bo insulinooporność możemy również określić takim stanem, w którym trzustka wydziela wciąż za dużo insuliny do zjadanych coraz mniejszych porcji jedzenia. Ta insulina blokuje spalanie tłuszczu i tak naprawdę zamyka nas w takim kole, czyli innymi słowy cały czas jesteśmy pod wpływem myślenia o jedzeniu. Muszę zjeść teraz, natychmiast. A co ja bym zrobił na obiad? Ojej, ale takie bym zjadł tam coś, tak? Na przykład goloneczkę albo coś innego. Czyli jakby zmusza naszą psychikę do tego, żeby cały czas myśleć o jedzeniu. Zamyka nas w błędnym kole. Jest maszyną do odkładania tłuszczu. Mało tego, jest to hormon budujący, insulina, i każdy pacjent onkologiczny, który zmaga się z tą przypadłością, w moim podejściu powinien natychmiast przyłożyć się do ograniczenia drastycznego wyrzutu insuliny, czyli mówimy tutaj o drastycznym ograniczeniu węglowodanów w diecie. Ok. Co zrobić w takim razie z tym faktem? Mam insulinooporność, no bo próbuję się odchudzać, jem już coraz mniej, nic z tego. Po pierwsze, jeżeli chcesz zrzucić tłuszcz z brzucha, który ci się odkłada, pamiętaj, że bardzo ważna jest detoksykacja. Ponieważ adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, przypominają torbę na zakupy z Ikei i tam można napchać wszystkiego, oprócz trójglicerydów oczywiście, i substancje, których nasz organizm nie trawi. A moi mili, codziennie, jeżeli kupujemy żywność w sklepach, w normalnych sklepach, no to jemy całą tablicę Mendelejewa. Z tego punktu widzenia możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedynym ssakiem, który z własnej woli je rzeczy, których jego organizm nie trawi. A więc detoksykacja, tak? Ale mądra, trzeba to przeprowadzić z jakimś fachowcem, który wie, jak to robić, dlatego że nieumiejętnie przeprowadzona detoksykacja prowadzi do dosyć dużych powikłań. Ale o tym może będzie w innym filmie. Natomiast co zrobić z insulinoopornością? Otóż, moi mili, bardzo ważnym jest kilka rzeczy, ale one wszystkie są stosunkowo proste. Pierwsza rzecz, musimy doprowadzić nasz organizm do homeostazy, czyli innymi słowy do równowagi. 70% naszego ciała to jest woda, a więc głównym aspektem równowagi, homeostazy jest równowaga kwasowo-zasadowa. Dlaczego to jest aż tak ważne? Otóż głównym problemem u bardzo wielu osób w dzisiejszej cywilizacji Zachodu jest agregacja erytrocytów, czyli sklejanie się czerwonych ciałek krwi. Medycyna widzi problem nadciśnienia, ale z punktu widzenia trombocytów, czyli płytek, więc działa przeciwkozakrzepowo, tak? Rozrzedzająco krew. Natomiast przyczyną agregacji, czyli rulonizacji, to różnie się określa, jest zupełnie co innego. Jest obecność jonów wodoru w osoczu krwi.
Co to są jony wodoru? To jest podstawa kwasu, a jak wiemy, mocznik, kwas moczowy, kwas mlekowy, który powstaje w naszym organizmie w wyniku normalnego metabolizmu, jest bardzo mocno zakwaszający i kiedy uda mu się jakby pozbawić osoczek krwi tego pH prawidłowego, a pamiętajmy, że pH krwi tętniczej to jest 7,35 do 7,45, czyli norma to jest 1/10 po przecinku. Norma pH krwi. I teraz nie będę już mówił, bo to na kilka godzin wykładu byłby temat, ale chodzi o to, że organizm robi bardzo wiele rzeczy, żeby utrzymać ten balans pH krwi w normie. Stąd też medycyna wyciąga bardzo często błędne wnioski, że pH krwi człowieka jest stałe. Nie jest stałe i z tego powodu jest bardzo dużo problemów. Wiąże się to również z saturacją krwi, czyli jakby wysyceniem. Szczególnie chodzi o wysycenie tlenem. Tam oczywiście jest dużo więcej parametrów, ale ponieważ w Polsce nie określa się pH krwi przy standardowych badaniach morfologii, musielibyśmy być na oddziale pulmonologii w szpitalu, żeby dokonać takiego badania, więc nam pozostaje badanie, moi mili, moczu, pH moczu. Jeżeli chcę doprowadzić mój organizm do równowagi kwasowo-zasadowej, mój mocz musi być neutralny i mieć pH 7. Oczywiście znów natrafiamy na pewne normy badań laboratoryjnych, które z niewiadomych mi względów, a nie chcę też tu rozwijać żadnej teorii spiskowej, natomiast do niedawna było to norma pH moczu od 5 do 8, nie tak dawno zmieniono do 7,5, teraz jest od 5 do 7, a już niektóre laboratoria, tak jak czytam wyniki, mają do 6,5. Nie wiem, do czego to zmierza, jest to dość głupie, bo znów mamy tu do czynienia z kolejną taką wiarą, czyli systemem wierzeń, że z jakiegoś powodu lekarze uważają, że mocz musi być kwaśny, żeby nie mieć infekcji dróg moczowych. Nic bardziej dziwnego. 100% osób, które zgłosiły się do mnie z infekcjami dróg moczowych, było zakwaszone, czyli innymi słowy ich pH moczu wynosiło od 5 do 5,5. Ale we krwi pojawiały się jeszcze leukocyty kwasolubne, czyli te, które fagocytują bakterie kwasolubne, czyli innymi słowy były to osoby, które miały bardzo mocno zakwaszony mocz, a jednak spowodowało to infekcję. Więc to jest, ja wkładam to do kolejnego systemu wierzeń, który niekoniecznie nam pomaga. Natomiast bardzo ważne jest, żeby równowaga, czyli jeżeli w moczu, który jest główną drogą detoksykacji, nie znajdują się jony wodoru, a wodór jest najlżejszym pierwiastkiem na tej planecie, tak? Ma jeden proton, jeden elektron. Jeżeli ma tą formę jonową, w której jest pozbawiony tego elektronu, jest czystym protonem i jest największym złodziejem elektronów. To innymi słowy można powiedzieć, że jeżeli w swej masie krytycznej jony wodoru, czyli możemy mówić o zakwaszeniu, znajdują się w naszych płynach ustrojowych, to mamy do czynienia z dużą ilością, być może nawet z masą krytyczną wolnych rodników, która będzie przewartościowywać wszystkie pierwiastki, które mamy. Dodatkowo łatwo sobie to wyobrazić, bo w ogóle z tego wynika charakter żrący kwasów. Czyli jeżeli mamy złodzieja elektronów i ten złodziej, czyli jon wodoru, czyli czysty proton, kradnie elektrony, no to najłatwiej jest ukraść elektrony kowalencyjne, czyli te, które stanowią wiązania między pierwiastkami. I tylko dzięki temu te pierwiastki razem tworzą jakąś substancję. Pod wpływem kwasu ta substancja się rozpada, ponieważ złodziej elektronów ukradł elektrony kowalencyjne. Więc kiedy ten złodziej elektronów w swojej masie krytycznej znajduje się w osoczu krwi, czyli w jednym z ważniejszych płynów ustrojowych naszego organizmu, no to dochodzi do agregacji erytrocytów. One się sklejają. Erytrocyty przypominają taki krążek hokejowy, tylko jest czerwony dzięki żelazu, ponieważ hemoglobina, którą jest wysycony, właśnie ma taki kolor. I teraz pojedynczy erytrocyt wiąże 4 atomy tlenu,
Więc jeżeli tworzy agregaty, a takich zdjęć, moi mili, pod mikroskopem w jasnym polu, w ciemnym polu, które robiliśmy w naszej placówce medycznej, mam setki, jeśli nie tysiące, to bardzo często u pacjenta w rozmazie nie widać ani jednego wolnego erytrocytu. To ja przepraszam, jak ta krew łączy tlen? Ponieważ to jest odruch obronny erytrocytów przed redukcyjnym charakterem właśnie jonów wodoru, czyli kwasów. Innymi słowy, jeżeli mocz jest neutralny i ma pH 7, czyli jest idealna równowaga między jonami wodorowymi, czyli hydroniowymi, a wodorotlenowymi, to jest ok. To znaczy, że nasz organizm nie wydala kwasów, bo ich nie ma. To mało tego, to też świadczy o tym, że masz bardzo dobry bilans białka w diecie, bo tak naprawdę o poziomie zakwaszenia świadczy bilans azotowy w naszym organizmie, a to jest przecież białko. Ok, a więc doprowadzamy nasz organizm do równowagi kwasowo-zasadowej i kiedy nasz mocz jest neutralny, nie jest ani alkaliczny, ani kwasowy, to znaczy, że jest już dobrze. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ przede wszystkim efektem ubocznym będzie wyleczenie nadciśnienia na przykład, ale zostawmy to na inny film, bo muszę przecież o czymś do Was mówić. W każdym bądź razie to, że krew będzie podawała większą ilość tlenu, dzięki temu właśnie, że nie będzie jonów wodoru w osoczu, zwiększy się tym samym akceptacja glukozy przez komórki, ponieważ komórki, które nie mają odpowiedniej ilości tlenu, poddają spalanie glukozy w beztlenowej glikolizie. I automatycznie zapotrzebowanie na glukozę dramatycznie jeszcze spada. I to jest dobra rada też dla wszystkich, którzy mają cukrzycę drugiego typu, a w skrajnych przypadkach wiemy, że jest to kwasica ketonowa, więc w ogóle wszystkie przemiany glikemiczne są przemianami kwaśnymi. A więc jeżeli doprowadzimy do równowagi, czyli do homeostazy, zwiększamy tym samym akceptację glukozy przez komórki, co będzie się również wiązało ze zmniejszym wyrzutem insuliny przez trzustkę. Tym samym spada nam powoli jakby insulinooporność. Drugą bardzo ważnym zadaniem dla nas jest reorganizowanie diety. Mianowicie to już odkładamy do jakichś tam legend, to jedzenie często i mało. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć jakieś dowody na ten temat, polecam książkę Biochemia na medycynie. Podręcznik podręcznik na studiach medycznych. Biochemia, gdzie określona jest homeostaza glukozy i ona wynosi 4 godziny. Innymi słowy, jeżeli będziecie jedli częściej niż wynosi ten odstęp 4 godziny, to nigdy nie spadnie tym samym również insulina, a spalanie tłuszczu stanie się wtedy niemożliwe. Czyli innymi słowy, musimy mieć minimalnie przerwy między posiłkami 4-godzinne, co umożliwi nam wreszcie opanowanie tego smoka insuliny. Idealnym rozwiązaniem byłoby jedzenie 3 posiłków na dobę, pełnych, sytych, takich, żebyśmy nie mieli poczucia, że coś wyrzeczenia jakieś mamy i tak dalej, więc jemy 3 pełne, normalne posiłki, śniadanie godzina 10, większość osób do tej 10 wytrzyma na kawie, obiad 14 i kolacja 18. I gdyby tak było, wytrzymasz człowieku, to masz gwarancję, że tą insulinooporność bardzo szybko będziesz leczył, jeśli jeszcze doprowadzisz swój organizm do homeostazy. Oczywiście, jeśli należysz do osób, które wykonują jakiś bardzo zawód taki wymagający wiele poświęceń i wstajesz o 5 czy 6 rano i musisz tych posiłków mieć 4, to niech będą mi 4, tylko ważne jest, żebyśmy mieli 4 godziny przerwy między tymi posiłkami i ostatni, żeby był 18, 19 to już jest najpóźniej. I teraz uwaga, najlepszym wariantem jest jednak 3 posiłki, czyli 8/16, jemy 10, 14, 18, resztę czasu nie jemy i na kolację wyrzucamy węglowodany, czyli nie jemy pieczywa, klusek, ziemniaków, makaronów, ryżu i tak dalej.
Co możemy jeść? Sałatki, jeszcze raz sałatki. Internet jest pełen przepisów. Możesz zjeść kurczaka, jaki Ci się podoba, rybę wędzoną, pieczoną, obojętne. Kawałek dobrego mięsa. Nie ma to znaczenia. Ważne, żebyś nie jadł tych nieśmiertelnych kanapek, czyli wyrzuć węglowodany z kolacji. No i teraz dobrym sposobem jest też nie łączyć mięsa z węglowodanami przy obiedzie, czyli innymi słowy, jeżeli jem dobry kawałek mięsa, to jem go z warzywami nieskrobiowymi. A jeżeli mam ochotę na ziemniaki, czy jem jakieś risotto albo lasagne, no to też bez mięsa i też mogę jeść to z warzywami. Natomiast śniadanie, dzień dziecka, jedz co chcesz. To jest też czas, w którym możesz zjeść owoce, które są pełne cukrów prostych, ale jako dodatek do posiłku, czyli do śniadania, stanowiący składnik tego śniadania. Nie można jeść owoców w przerwach między posiłkami. I teraz uwaga, przerwa może być dłuższa niż 4 godziny. Tylko, jeszcze raz uwaga, psychodietetyka określa, że jeżeli przerwa jest zbyt długa, to jest niemal pewne, że ten pierwszy posiłek po zbyt długiej przerwie będzie zbyt obfity, bo Twoje oczy nie pozwolą Ci ograniczać tego posiłku. A więc będzie prawie pewne, że z punktu widzenia energetycznego podaż kalorii będzie przekraczała zapotrzebowanie komórek Twojego ciała. Więc lepiej nie rób przerw dłuższych niż 5 godzin, ale pomiędzy nic nie jedz. Naucz się pić dobre rzeczy, może jakaś herbata ziołowa, oczywiście niesłodzone, żadnych cieczy podejrzanych, słodzonych, barwionych i tak dalej. Woda, jeszcze raz woda. Możesz pić dobre herbaty, ale również niesłodzone. I to w zasadzie, można powiedzieć, jest remedium na insulinooporność. Leczenie insulinooporności nie powinno trwać dłużej niż 3 do 4 miesięcy. Zresztą jest to bardzo podobne do wyleczenia cukrzycy, która i tak zaczyna się zawsze od insulinooporności. Oczywiście mówię o cukrzycy drugiego typu. Kochani, nie wiem, czy to, co Państwu powiedziałem dzisiaj, na coś się przyda. Natomiast jeżeli są do mnie pytania, czy też ktoś chciałby ze mną umówić się na konsultację, pod filmem będzie link, za pomocą którego można się ze mną skomunikować. To jest konsultacja @drradwański.pl. To tak już przypomnę. Na dzisiaj to jest wszystko. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam oczywiście do oglądania moich filmów.